to jest ściema czy nie, bo słyszałem, że można kupić mieszkanie za 199 tysięcy w Łodzi, na przykład u Ciebie. Pytanie od jednego z naszych widzów, jak mieć mieszkanie, to wie. Jak mieć dom, też wie. Ale jak mieć całą kamienicę? Kolejny mit obalmy, że nieruchomości są dla ludzi bogatych. No nie, nieruchomości są dla ludzi zaradnych finansowo. Te najmniejsze, małe mieszkania po zarządzaniu powinny przynosić około tam 12-14 tysięcy w skali roku. Sukces w biznesie zależy od pochodzenia, ale nie od pochodzenia skąd się pochodzi, tylko że trzeba pochodzić za swoim biznesem. Drodzy widzowie, ŁKS Łódź, Widzew Łódź, Kamienica Piłkarza. Za tylko jedną z tych inwestycji stoi nasz dzisiejszy gość, Adam Grzymski. Bardzo mi miło, cześć, witajcie. Cześć, dzień dobry. Przedsiębiorca, inwestor, chyba trochę wizjoner, o tym porozmawiamy. Także zapraszamy do naszej... Jest mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło z waszej strony. Zaczynamy i czas ruszać. Z pierwszym pytaniem, kim chciałeś być jako taki zupełnie młody, początkujący chłopak? Czy chciałeś być sportowcem wyczynowym, czy piłkarzem ligowym, czy jeszcze może miałeś inne plany? Rzeczywiście tak, no, Kamienica Piłkarza, jak samo przez się świadczy, to gdzieś z tą piłką miałem do czynienia. Teraz już bardziej w oldboyach gram, więc na spokojnie. Teraz mądrze stoję, a nie głupio biegam. Natomiast jeżeli chodzi o takie marzenia, o tym, co było, to ja marzyłem i żyłem w trochę innych czasach. Wtedy nie było YouTube'a, nie było Facebooka, więc wchodząc jako przedsiębiorca w roku 1998, nie w 1800, także spokojnie, 1998, a więc 26 lat temu, to był zupełnie inny czas. Od wtedy organizuję właśnie w Warszawie takie znane, kultowe rozgrywki piłkarskie ligowiec.pl dla amatorów, czyli ci, którzy nie zdążyli, nie mogli zostać zawodowymi piłkarzami, to grali u nas i stąd jest ten temat, powiedzmy, piłkarski. Ja sam grałem najwyżej w klubie Gwardia Warszawa w lidze okręgowej, więc nic specjalnego, natomiast przygoda i kontakty jak najbardziej zostały. To były takie marzenia, jeżeli chodzi o stronę piłkarską. Rzeczywiście chciałem być piłkarzem, no ale jednocześnie studia, właściwie pracę zacząłem w wieku, to firmę 19 lat, tak? Także to zupełnie inne czasy i tak się gdzieś tam rozpoczęła ta przygoda. Czyli pierwsza firma, jak miałeś 19 lat. Tak. Zupełnym przypadkiem, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że bo nie wiem, czy zaczynamy w takim razie ten przegląd do 26 lat, to nie wiem, czy się w godzinę wyrobimy, ale w jakimś czterech zdaniach powiem wam, bo to jest ciekawa historia. Ja bardzo rzadko o tym opowiadam, jak zacząłem organizować rozgrywki piłkarskie w Warszawie, jedno z największych w Polsce. Bo dajesz ludziom drugą szansę, można powiedzieć, taką właśnie złapania trochę tej... nie? Tak. Słuchajcie, to było tak, że ja mając, nie wiem, 19 lat z znajomymi zapisaliśmy się do ligi takiej osiedlowej, zapłaciliśmy wpisowe, przyjechaliśmy na pierwszy mecz, przyjeżdżamy, a tam nie ma nic, nie ma siatek, nie ma piłek, nie ma sędziów, no i są tylko te drużyny, które się zapisały. Okazało się, że organizator owszem zebrał pieniądze i się ulotnił. No więc powstała taka szybka grupa osób, tak zwanych organizatorów, można powiedzieć. Ja byłem tam najmłodszy, byli sami starsi ode mnie. No i zaczęliśmy to wspólnie organizować. Zwróciliśmy się na piłki, sędziów, żeśmy wzięli te siatki, kupiliśmy i zaczęła się ta liga toczyć, mimo żeśmy tamtemu zapłacili, ale wiadomo, trzeba jakoś działać. I to było tak, że ta grupa się wykruszała, bo nie było pieniędzy. To była praca, z którą nie było pieniędzy. No i gdzieś po jakimś tam pół roku, czy jakimś tym okresie zostałem z tym sam, no i zaczął się rozwój tych rozgrywek, także można powiedzieć, że to był trochę przypadek, chociaż ja nie lubię mówić, że gdzieś coś jest przypadkiem. Przypadkiem to można wejść lub nie wejść w kupę na trawniku, tak? A inne rzeczy wynikają z jakiejś determinacji, z jakiegoś takiej walki, tej sportowego ducha i to dzięki temu się wydarzyło, a nie dzięki temu, że był to jakiś przypadek, można powiedzieć. Czyli to z jednej strony nie zostawiłeś tego, pociągnąłeś i wyszły z tego same dobre rzeczy. No bo... Wyszedł z tego bardzo poważny biznes i tu mi się przypomniały 3 rzeczy, bo ja lubię zawsze gdzieś coś opowiedzieć, co da jakąś wartość. Ja sobie przygotowując się do jednego wystąpienia to akurat były deski teatru, nie YouTube, przygotowałem sobie, tak cofałem się do tych kluczowych momentów rozwoju firmy. Ja znalazłem takie, jeżeli chodzi o tą piłkarską rzecz, 2 takie momenty, a
nieruchomościowy jeden. I wiecie, jaki jest wspólny mianownik tych 3 momentów w moim życiu? Poszedłeś pod prąd. Tak. Dlatego, że to były momenty, to też, ale to były momenty, w których się wszyscy bali. Pierwszy to był w 2001 roku, po około 3 latach stwierdziliśmy, że my będziemy teraz robić ligę dla firm. To był dla młodszych widzów, powiem, to był kryzys dotcomu, tak? Bańka dotcomów pękła i właściwie przez świat przelał się fala kryzysu i my wtedy żeśmy wyszli z produktem dla firm, które nie miały pieniędzy, więc to było w ogóle totalne wariactwo. Okazało się, to wspólnie z moją żoną Anią, żeśmy rozwijali właśnie te rozgrywki. Drugi taki moment był w 2008 roku, dlatego że Lehman Brothers, wrzesień, a my żeśmy wtedy od września podpisali umowę z nowym obiektem sportowym, ultra nowoczesnym, bardzo drogim, który mniej więcej generował nam kosztów na poziomie może 1 000 000 złotych. To tak strzelam teraz z głowy, ale to mniej więcej tego rzędu pieniądze były. I znowu, wtedy wszyscy się bali, a my żeśmy poszli o krok do przodu, zrobili bardzo fajne biznesowe rozgrywki. I trzeci taki punkt, jak się domyślacie, no to musi być pandemia, czyli Kamienica Piłkarza powstała po prostu w najgorszej pandemii. To był od marca do tam, nie wiem, czerwca, byliśmy zamknięci w domach, rozgrywki ligowca oczywiście padły, no bo kto grał, nikt nie mógł grać w piłkę. Ja z moim obecnym wspólnikiem Piotrem na słuchawce, ja w ogródku sobie tam grabiłem liście, a on w domu udawał, że coś tam robi przed komputerem i żeśmy sobie tak gadali. Przez te 3 miesiące ułożyliśmy cały biznes i w czerwcu stwierdziliśmy, dobra, no to idziemy, kupujemy pierwszą kamienicę w Łodzi i lecimy z tematem. I myśmy tych klientów zapraszali do Łodzi w tych maseczkach, w tym wszystkim. Oni kupowali w tej zniszczonej kamienicy, w której my mówiliśmy, my wam zrobimy, że to będzie piękna kamienica. Dzisiaj byłem pod tą kamienicą, jest pięknie, bo jest nowa ulica, nowa elewacja, to jest w ogóle inny czas. Także z tego miejsca też serdecznie dziękuję tym, którzy wtedy zaufali w tej pandemii. Super. A czy masz jakieś na przykład zdjęcia, które moglibyśmy udostępnić? To chętnie pokażemy podczas naszej rozmowy, żeby ludzie mogli sobie to zobaczyć. Pokażemy zdjęcie przed i po. Genialne. Takie projekty najbardziej uwielbiam. To jak najbardziej. Mówiłeś też o tym, że poszedłeś na studia, ale to nie były studia chyba ani budowlane, ani ekonomiczne, tylko właśnie pedagogiczne. Wiesz co, dokładnie polonistyczne. Ja skończyłem filologię polską, pozdrawiam moje koleżanki ze studiów, bo tam z reguły dziewczyny. Miałem też kolegów też pozdrawiam, ale dziewczyn było 98%. Studiowałem 7 lat, bo to było naprawdę... 98%. Tak. To było ciekawe, ale też właśnie podczas tych studiów, podczas tych 7 lat byłem między innymi najpierw wiceprezesem, a później prezesem klubu uczelnianego AZS na największej wtedy uczelni prywatnej w Polsce. I to też była rzecz, która wiadomo, nie przynosi pieniędzy, ale powoduje, że człowiek nabiera ogromnego doświadczenia, bo organizowanie imprez, wyjeżdżanie na Mistrzostwa Polski, czy te rzeczy od kuchni, czyli mogłem chodzić na imprezy, i tak chodziłem, ale mogłem chodzić na imprezy tylko. Organizator. A tak organizowaliśmy i to też jest jakaś tam rzecz dla was, dla widzów, że czasem warto jest coś zrobić nie tylko dla siebie, ale dla kogoś, bo wtedy to dobro, ta energia wraca. Ja wiem, że to, że ja przez te ileś lat na studiach uczestniczyłem w życiu, organizowałem tak naprawdę sport na bardzo dużej uczelni, dało mi ogromną wiedzę i ogromne takie zaufanie, więc nie były to ani budowlane, była to polonistyka. Mogę uczyć dzieci, ale uspokajam widzów, nie będę uczył waszych dzieci języka polskiego. Ale wiesz co, ja też z tego, co powiedziałeś, też doszedłem ostatnio do takich swoich wniosków z kolei, że im jestem starszy, im więcej ludzi mi pewne rzeczy odradza, tym bardziej mnie to zaczyna interesować, wiesz? To tak. I coś jest w tym, co ty powiedziałeś, nie? Że zobacz, że wszystko dookoła chodziło, że nie powinieneś tego robić, a jednak zrobiliście to trochę pod prąd i efekt jest fenomenalny, tak? No bo ja oglądam sobie broszurę, zdjęcia pokażemy, więc nasi widzowie będą mogli sobie to zobaczyć, ale jestem pod wielkim wrażeniem. Ale wiesz co, więc tak naprawdę przeszliśmy i od twoich studiów i od tego, że bardzo szybko zacząłeś prowadzić biznes. Tak. I to jest bardzo wartościowe, uważam, bo łapiesz zupełnie inną perspektywę niż osoba pracująca na etacie.
Dlaczego nie etat? Dlaczego biznes? Czy to był też jakiś taki zupełny przypadek przez tego ligowca? Nie wiem, coś cię ciągnęło, od kogoś to zaszczepiłeś, ktoś od ciebie w domu tak na miał? uczelni cię chyba nie namawiali. Nie, zupełnie nie. Wychowałem się w domu rodziców etatowych, gdzie biznesu nie było w rodzinie, więc ja do wszystkiego rzeczywiście musiałem dochodzić sam. Co mną kierowało, tak? Jak to powiedzieć? Wiecie co, no, mi się wydaje, że to jest jednak związane ze sportem. Ja całe życie uprawiałem piłkę nożną, oczywiście no nie na tym zawodowym, ale powiedzmy półzawodowym poziomie i to jest trochę tak, że biznes i sport jest bardzo blisko. Umiejętność przegrywania, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że sport uczy przegrywać, ale nie przegrywać, że chcę przegrywać. Nie, ja wychodzę na boisko i daję z siebie 200, 300, 400%, żeby wygrać, ale jak się ten mecz kończy, ja siadam w domu, to jest też śmieszne. Ci, co uprawiali jakiś sport, gdzie jest jakaś adrenalina, to wiedzą, co to znaczy po przegranym meczu siedzieć do 2, 3 w nocy, oczy jak 5 zł, patrzysz się w ścianę i siedzisz i analizujesz i myślisz, gdzie zrobiłem błąd, tak? Co mogłem poprawić. I te wszystkie cechy pozwalają być lepszym przedsiębiorcą. Dlaczego nie zostałem na etacie? Chyba mam za dużo takiej życiowej energii, bo to jakby etat nie jest nic złego, bo to nie jest tak, że ja będę teraz namawiał, że wszyscy mamy iść jako przedsiębiorcy. Może będę was namawiał, że warto sobie dorobić do etatu, żeby mieć jakąś tam drugą nogę i jakiś drobny biznesik zrobić. Tak, to jest jakaś niezależność, to są dwie różne rzeczy, więc nie namawiam. Sam pracowałem na etacie, to też będzie ciekawe, bo ja pracowałem pół roku mniej więcej to w ogóle były kosmiczne czasy, no bo to był rok 98 i ja pracowałem w takiej firmie, która sprowadzała bardzo ekskluzywne ubranka dla dzieci, dla niemowląt. I ja jeździłem po szkołach rodzenia, tłumaczyłem tym paniom, że lepiej właśnie takie ubrania. Jeździłem po redakcjach. W tamtych czasach uczyłem się, co to jest marketing, ale tak zupełnie sam z siebie. To nie była firma duża, tylko mała, można powiedzieć rodzinna. Więc myśmy ściągali te ubranka z Francji, pamiętam, i uczyłem się marketingu. Więc to dużo mi też dało, na pewno muszę to powiedzieć, ale nigdy siebie nie wyobrażałem jako takiej pracy etatowej, ale też nie było tak, że ja sobie planowałem. To były trochę inne czasy, tak jak mówiłem, nie było od kogo się inspirować. W latach 90. w Polsce nie było nic, nie było książek o biznesie, nie było wiedzy, nie było w telewizji, właściwie nie mówiono się o czymś takim. Biznes był tylko jakimś takim wąskim kręgu ludzi, którzy gdzieś robili. Po prostu to była taka nieodparta chęć zrobienia czegoś, a że to się nazywało biznes, to już czysty przypadek. Ja nie planowałem zostać przedsiębiorcą, po prostu czułem, poszedłem. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego, pod nazwą OSTOJA INSPIRACJI. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie. A ja zapraszam. W życiu zawodowym, już późniejszym właśnie, tym biznesowym, też miałeś takie momenty, że się zamykałeś jak ten sportowiec i analizowałeś, co co poprawić? Tak. Myślę, że to jest jakaś właśnie taka cecha sportowca, który nie osiąga na laurach. Dla mnie jakby wygrany mecz to jest koniec, możemy sobie przybić piątkę, pójść na dobre ciacho do restauracji, poświętować parę minut, ale od tego momentu, jak już wychodzę, to idę i zaczynam się przygotowywać do kolejnego Już do meczu. kolejnego. Tak, i myślę, że jest to rodzaj jakiejś takiej, bo w sporcie też mimo wszystko, że trzeba być pewnym siebie, to trzeba mieć też pokorę wobec własnych umiejętności, wobec tego otaczającego nas przeciwników i tak dalej. I to ułatwia takie podejście. Ktoś, kto myśli, że osiągnął już wszystko, to jest pierwszy krok ku przepaści i sport tego uczy. Czy dzięki temu łatwiej jest pokonywać właśnie porażki i osiągać czy przyjmować sukcesy? Czy w ogóle takie miałeś u siebie doświadczenia już na tle takim biznesowym? Każdy ma porażki. To znaczy, jeżeli ktoś siada i mówi, że nie miał porażek, to znaczy, że nie jest przedsiębiorcą. Pytanie jest, jak z tego wychodzimy. Ja mam trochę takie podejście do tego, że jakaś porażka czegoś nas uczy, gdzieś nas kieruje i czasem gdyby nie porażka, to coś by się nie wydarzyło.
Z racji, że ja też o tym publicznie dość często nie mówię, ale wam powiem, ja miałem taką rzecz, którą z jednej strony można potraktować jako porażkę, mianowicie to był rok, teraz będę cofał się w głowie do tego roku, to myślę, że 2006 obstawmy, gdzieś te przełomy, czyli prawie 18 lat temu. I to był czas szalonych wzrostów nieruchomości. Kupiliśmy mieszkanie z moją żoną Anią na Górnym Mokotowie za astronomiczną kwotę 500 000 złotych, 100 metrów, apartamentowiec, no w ogóle jeden z pierwszych, który w ogóle powstawał w tamtych miejscach. I jakby od początku wiedziałem, że tam ceny po prostu poszybują w górę. Nie wiem, coś po prostu tak czułem. No i rzeczywiście jak budowa się skończyła, to te mieszkania kosztowały już 1 000 000. I stwierdziliśmy, że to fajny moment, żeby może to sprzedać to mieszkanie gdzieś, młodzi ludzie, studia i tak dalej. Znaleźliśmy szybko klienta, który chciał w formie cesji wejść w nasze miejsce. Pojechaliśmy, umówiliśmy się u dewelopera, pojechaliśmy do niego z tymi klientami, siedzimy przy takim stole, taki smutny pan po stronie dewelopera i mu mówi takim kamiennym głosem: wasze mieszkanie zostało sprzedane komuś innemu. I my tak siedzimy, no i co teraz? No i to jest taki moment, w którym myślisz sobie, okej, co dalej, tak? Tu ci ludzie, którzy chcą kupić, tu mieszkanie, tu możesz zarobić 500 000, a tych pieniędzy nie ma mieszkania, zabierają nam klucze, nie mamy dostępu, nie ma ani mieszkania, ani pieniędzy wpłacanych, nic nie mamy. Ale ja jestem taką osobą, która właśnie po ciosie wstaje i zaczyna myśleć. Z racji tych piłkarskich kontaktów bardzo szybko dostaliśmy kontakt do kancelarii byłego ministra sprawiedliwości wtedy. No i rzeczywiście zaczęła się taka batalia. Po roku deweloper zaproponował nam ugodę, zwrócili nam pieniądze, dali odszkodowanie. I teraz można sobie powiedzieć, czy to była porażka, czy nie. I ja do tego podchodzę w ten sposób, że to był właśnie nie. To był kluczowy moment, w którym się zastanawialiśmy, mogę powiedzieć, nieruchomości nie są dla nas, udało się jakoś to tam ogarnąć, dobra, jesteśmy, idziemy, ale to nie dotykam. Albo wręcz odwrotnie, mamy takie doświadczenie, że pójdziemy dalej i wykorzystamy te pieniądze. Oczywiście później popełnialiśmy dalsze błędy, gdzieś źle te pieniądze zainwestowaliśmy, kupowaliśmy, jeździliśmy nieruchomości nad Morzem Czarnym w Bułgarii, nad Polskim Morzem, jakieś apart hotele. Ja już wszystko wiem, że to jest bullshit, ale wtedy tego nie wiedziałem, prawda? Pięknie brzmiało, tak? Tak, to pięknie brzmiało, więc to można powiedzieć, że to jest porażka, ale czy ta porażka, czy jak gdybym cofnął czas, to bym powiedział, żebym tego nie chciał przeżyć, żebym podjął inną decyzję? Chyba nie, tak? Bo uważam, że coś z tego wyszło. A sukcesy, można powiedzieć, że sprzedanie 200 paru mieszkań bez reklamy to jest sukces, ale dla mnie większym sukcesem jest wiele rzeczy, które robiłem w takiej niebiznesowej sferze. Znowu szybka historia, 2013 rok, 2 lata po otwarciu Stadionu Narodowego i ja organizowałem taki mały turniej charytatywny. Wyszło, że 3 drużyny wygrały ten turniej. Nie pytajcie, jak tak wyszło, że 3 drużyny wygrały. No i mówię, no to zróbmy taki mecz finałowy. Ja mówię, no to gdzie można zrobić? No to może na Stadionie Narodowym. I słuchajcie, przez miesiąc łaziłem na Stadion Narodowy do tych wszystkich prezesów, piłem jakieś dziwne herbatki i inne rzeczy. I oni na 4 dni przed stwierdzili, dobra, to tu jest umowa taka gruba, kary umowne, wy jesteście z branży prawniczej, więc kary umowne miałem takie długie, cyfry jakieś były. I dali mi ten stadion za darmo, więc ja w kilka dni zorganizowałem wspólnie z zespołem oczywiście, bo to samo się nie dzieje, znanych aktorów, tam piłkarzy i zrobiliśmy po prostu piękny finał plus mecz gwiazd na Stadionie Narodowym. Jak ja to mówię, to mam jeszcze ciarki na głowie, na rękach, nie na głowie. I sobie myślę, że tak pamiętam to uczucie, bo oczywiście był to turniej charytatywny dla córki naszego jednego z kapitanów. Niestety jakby córeczka już kilka lat później odeszła do aniołów, ale rzeczywiście tej wojowniczce daliśmy im rodzicom ogromną taką energię i pamiętam to uczucie na tym stadionie, że można dokonać rzeczy niemożliwych. Chyba nikt nigdy ani wcześniej, ani później nie wynajął Stadionu Narodowego za 0 złotych na mecz charytatywny. Więc gratulacje. Więc to są takie rzeczy, z których ja jestem dumny, które uważam, bo biznes to jest biznes, tak? Wszyscy robimy biznes i mamy, ale czasem jesteśmy właśnie szczęśliwi z takich rzeczy. Wiesz co, właśnie wydaje mi się, że ten biznes często pozwala takie rzeczy dostrzec i pozwala to osiągnąć, czy zrobić po prostu rzeczy niemożliwe. Tak. Gratulacje, naprawdę gratulacje. Nawet ta umowa tak gruba nie była czymś, co cię zniechęciło. Nie. Mam ją tą umowę, zostawiłem sobie na pamiątkę, była naprawdę tak gruba, że ledwo się w kopercie mieściła.
kary umowne podejrzewam, że jakbyśmy spalili stadion, to bym w życiu już nie działał w biznesie, ale było warto. Czyli nie zdołałeś się nawet z nią zapoznać, a i tak poszła decyzja, robimy. Będę szczery, wiem, że w towarzystwie prawników nie powinienem tego mówić, ale nie przeczytałem tej umowy za bardzo, tak przejrzałem. No w parę dni trudno to zrobić. Tak. Były ważniejsze cele i ogólnie wyszło dobrze, więc to jest najważniejsze. I to dodało skrzydeł, nie? Tak, to są takie rzeczy, bo właśnie dobro, bo to takie frazy, że dobro powraca i tak dalej. Dobro daje coś jeszcze więcej, daje po prostu takiego powera do działania, że nam się chce żyć, chce robić inne rzeczy. My tych meczów charytatywnych zorganizowaliśmy wiele przez te 20 parę lat i to jest magiczne, kiedy ktoś przychodzi na taki mecz, pomaga komuś wpłacając jakieś pieniądze i nagle ktoś, kogo stać na wszystko, mówi do mnie, że spełniłem jego marzenia. Jego marzenie było zagrać w jednej drużynie z idolem, którego oglądał w telewizji, a on stoi i mówi, czy mogę zdjęcie? Mówi, co ty gadasz? Dawaj, tak? Jesteśmy kumplami z jednej drużyny i to mówi z idolem swego dzieciństwa. To są takie rzeczy, które się nie kupi w biznesie i to są właśnie te możliwości. Ja w ogóle, jak nasi widzowie czy słuchacze chcą, to ja specjalnie, bo bardzo chciałem, żeby to jakoś ubrać, te działania charytatywne, takie pomocowe w jakąś fajną domenę, więc to wiadomo, że pomagamy, ale te wszystkie domeny były zajęte, więc ja wpadłem na pomysł, że my to jest końcówka z Malezji, więc wykupiłem na Malezji domenę pomaga.my. Więc jak chcecie wejść sobie na tą domenę, to zapraszamy. Sprytnie. Pokażemy też linki. Bo Super. mniej więcej co pół roku robimy takie mecze, gdzie po prostu wpłaca się tam 500 zł i można zagrać w meczu, gdzie są... Ostatnio na przykład Tomasz Listkiewicz sędziował nasz mecz, Darek Dziekanowski grał, no wielu znanych dziennikarzy. To są fajne rzeczy i z tego jestem... I to jest ten sukces, powiedzmy. To jesteś takim eventowcem troszeczkę, nie? Tak, no bo jakby my żeśmy, słuchajcie, no jakby organizacja rozgrywek piłkarskich to jest organizowanie eventów, to, że to jest liga, ale my żeśmy robili też mecze na Stadionie Narodowym, też między innymi sporo. Przypomniała mi się jedna śmieszna anegdota, bo wiecie, jak piłkarze wychodzą na murawę, to leci tam kaszanka, Liga Mistrzów i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że prezes jednej firmy powiedział, że jego firma ma wyjść przy tangu argentyńskim. No i teraz zorganizuj zgody, bo to Spotify i tak dalej, te inne wszystkie organizacje. Zdobądź takie nagrania, które spodoba się i wyobraźcie sobie tą całą firmę, tego prezesa, który tam stoi i zwykłych pracowników, którzy wchodzą na boisko przy tangu argentyńskim. Do tego się nie da. Na ugiętych kolanach, bo tak. Ale bardzo pamiętam, oni nas później zaprosili do takiej wspaniałej loży, tam gdzieś mieliśmy, także to w ogóle są takie niesamowite rzeczy, żeby zagrać w ogóle na murawie Stadionu Narodowego dzień po meczu reprezentacji. My przez wiele lat jako ligowie byliśmy takim jedynym dostawcą, organizatorem imprez czyli Stadion Narodowy wynajmował, a my żeśmy to wszystko obsługiwali. Z tego też to też uważam za ogromny sukces, że z wielu firm eventowych nas gdzieś tam wybrano, ale tak, organizacja eventów to jest... Wiesz co, mi się to podoba, bo przepięknie i przeplatasz, i przeplatacie wspólnie rzeczy, które cię kręcą, czyli zobacz, piłka bardzo mocno siedzi w swoich nieruchomościach, z samej nazwy Kamienica Piłkarza. Tak. No i od razu pytanie, bo nie da się nie zapytać, dlaczego piłkarza, a nie piłkarzy? A to dobre, widzisz, to żeś zadał pytanie, którego nikt, bo z reguły ludzie się pytają, dlaczego Kamienica Piłkarza, więc ja wtedy odpowiadam, dlatego, żeby mógł ci opowiedzieć, a nie żebym mógł ci odpowiedzieć na pytanie, co to jest. Dlaczego nie Kamienica Piłkarzy? To nie wiem, szczerze mówiąc, tak uznaliśmy, że piłkarza to będzie lepiej, bo ktoś ma mieszkanie, jest piłkarzem, ale tak naprawdę my nie robimy konkursów, nie trzeba wyżonglować 20 razy, żeby u nas zagrać. Piłkarze są w jakiejś mniejszości, więcej jest takich osób z takich branż bardzo mocno z IT reprezentowana. Ja jestem dumny bardzo z agentów nieruchomości, bo jeżeli mamy kilku agentów nieruchomości, to wychodzę z założenia, że oni mogą kupić wszystko, a kupują u nas. Ale mamy też i emerytów, etatowców, czyli ludzi, którzy rozumieją, że pieniądze się nie wydaje, tylko inwestuje. Dużo fajnych, pozytywnych ludzi, więc nie jest to piłkarza. Myślę, że to jest kamienica ludzi świadomych potrzeby inwestowania na emeryturę. Mamy też pytanie od jednego z naszych widzów, od Pawła z Wiązownej, którego pozdrawiamy i mówi, że jak mieć mieszkanie, to wie. Jak mieć dom, też wie. Ale jak mieć całą kamienicę,
To za cholerę nie wiem. I że mówi, że tego się nie da zrobić, mówię, okej, to ja zapytam. Da się zrobić, tylko wiecie, bo właśnie tym jest piękne w Łodzi, że Łódź jest trochę zapóźniona. To znaczy tam w latach 90. i na początku lat 2000 był marazm i inne miasta się rozwijały, tak jak Warszawa, Kraków, Gdańsk i tam pieniądze jakby szły. A tam się zamykały przedsiębiorstwa tak naprawdę. Tak, dokładnie tak. I w Łodzi kamienice, bo tak to musimy się troszeczkę cofnąć, skąd się w Łodzi w ogóle takie kamienice wzięły w takiej ilości? Mianowicie z tego powodu, że w Łodzi podczas II wojny światowej stacjonowały tam władze hitlerowskie, więc nie bombardowali Łodzi, więc te kamienice przetrwały tę wojnę. I Łódź jest chyba jedynym takim miastem, gdzie te kamienice są oryginalne. Jest ich dość dużo. Władze, w ogóle to znowu ciekawostka, pewnie większość ludzi, tak jak ludzie nie wiedzą, że w Łodzi jest metro budowane, tak nie wiedzą że Łódź miała być 4. stolicą Polski. Po Gnieźnie, Krakowie, Warszawie w 1947 roku dopiero na poziomie Moskwy zostało to zablokowane. Dlaczego? Bo władze komunistyczne stacjonowały znowu w Łodzi, bo były kamienice, a nie w Warszawie. Natomiast zostało to zablokowane i Łódź nie została stolicą Polski. Może i dobrze, bo wtedy nie mielibyśmy może takiego biznesu. I władze komunistyczne te kamienice zaczęły zasiedlać taką biedotą, czyli w latach powiedzmy powojennych te okoliczne osiedla łódzkie zaczęły iść do góry, a w Łodzi zaczęła mieszkać tak zwana patologia. Te mieszkania były dzielone na jakieś tam izdebki, po prostu toalety. Przymusowe kwaterunki. Tak. Czyli jakby zapytać łodzianina, czy ja chcę mieszkać w kamienicy, to mówi B. Nie chcę. I to jest coś nienormalnego. I teraz te kamienice były bardzo tanie w latach, 90. Były kupowane często przez takich ludzi, przemysł odzieżowy w Łodzi wtedy po prostu niesamowite fortuny były. Więc ci ludzie kupowali te kamienice jako takie sztabki złota po $5000 sztuka i te kamienice przetrwały w takim sensie, bo to jest odpowiedź na pytanie dla naszego widza, że schemat działania, to co się działo w Warszawie, gdzie one zostały burzone, czy w innych miastach, gdzie są współdzielone w jakieś, nie wiem, spółdzielnie i tak dalej, to tam po prostu było bardzo dużo kamienic, które przetrwały w tym zniszczeniu i tak dalej do czasów wolnorynkowych, przetrwały te lata 90. i rzeczywiście w latach już powiedzmy 2000, 2010 ci ludzie, będąc gdzieś tam często rozsiani po świecie, zaczęli stwierdzać, no po co mi ta kamienica w Łodzi, to ja ją sprzedam. No i wtedy my wchodzimy cali na biało jako specjaliści. Mamy tych kamienic w Łodzi 7 obecnie. Jest to liczba kilkuset mieszkań, bo to są takie większe kamienice. I je rewitalizujemy, robimy coś wspólnie z miastem, co robi, że miasto rośnie. Tak? Tylko teraz to ułóżmy, tak. Obecnie mieszkasz w Podkowie Leśnej, jesteś rodowitym warszawiakiem, urodziłeś się w Warszawie, a inwestujesz w Łodzi. Tak. No i to jest trochę odpowiedziałem właśnie w tym poprzednim pytaniu, dlatego że w Warszawie ten proces się już zakończył. W Warszawie jakbyś dzisiaj chciał kupić, czy byście chcieli kupić kamienicę w Warszawie, to ona kosztuje dziesiątki milionów. Dokładnie. Tak? To właśnie chciałem to sobie podsumować, bo idę w inne pytanie. Już chciałem zrobić taki wstęp podsumowując to, co powiedziałeś, bo to wywnioskowałem. Tylko chciałem zapytać, bo to też jest dla mnie niesamowite, czy to jest ściema, czy nie, bo słyszałem, że można kupić mieszkanie za 199 000 w Łodzi, na przykład u Ciebie. Tak. Jest to prawda, rzeczywiście nie jest to ściema. Jeżeli ktoś teraz zadzwoni, to je kupi, bo mamy rzeczywiście chyba jeszcze ze dwie takie. To są oczywiście małe mieszkania, nie mamy ich dużo, bo w tych kamienicach też się... To nie jest tak, że są same takie małe, ale rzeczywiście najmniejsze mieszkania kosztują 199 000 pod klucz wykończone. To jest też, bo oczywiście gdzieś powiedzmy takie klimaty trochę bardziej lewicujące będą zarzucać, że to jest tak zwany chód klatkowy i tak dalej. No nie, nic bardziej błędnego. My musimy powiedzieć sobie, że zamieniła w ogóle postrzeganie świata. Dzisiaj praca zdalna, praca hybrydowa jest na porządku dziennym. I teraz powiedzcie mi, po co ktoś, kto w Łodzi jest 2 dni w tygodniu, ma wynajmować 40 m2? No może sobie wynająć pokój, gdzie ma własne łóżko, własną łazienkę. Pokój w hotelu. Estetykę. Tak. Pokój w hotelu, tak. po prostu. I to jest taki produkt i jakby nikt mi nie powie, że jeżeli wypuszczamy na rynek najmu kamienicę, gdzie jest 50 mieszkań i 5 takich małych i 45 dużo większych, no to
możecie zgadnąć, ale to nie jest dużo do zgadywania, że pierwszy znika te 5 tych małych, bo to jest mały wolumen. To kosztuje najemcy, nie wiem, 1500 zł miesięcznie. Takie kawalerki znikają błyskawicznie. Tak. Czyli słuchaj, 1500 zł można wynająć takie mieszkanie miesięcznie. Tak. No mniej więcej powiedzmy około 1300 plus opłaty, ale czynsz jest liczony z metra, więc znaczy zakładając około 1500 zł. I teraz jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, nic nie ujmując, w Żabce, w sklepie sprzedaje nam ubrania i tak dalej, no to taka osoba nie zarabia dużo pieniędzy. Dla niej te 1500 czy 2500 to jest duża różnica. To jest duża różnica i powiedzmy to jest często może być 1000 zł miesięcznie, to jest 12 000 rocznie. I teraz nie bądźmy hipokrytami, cofnijmy się do czasów, kiedy mieliśmy 20 parę lat i pomyślmy sobie, co myśmy wtedy zdecydowali. Ja to się śmieję często, że ci, którzy tak krzyczą, że nie, że to nie wolno, to sami tam w 4 na waleta spali w akademiku. I to było dobre. Tak. Ale nie, dzisiaj ja już mam 40 parę lat, ja już jestem ten, to już jest złe, to już jest B. Więc to taka hipokryzja. A może zazdrość, że dosyć szybko, no bo zobacz, umówmy się, bo rozmawialiśmy o tym, że praca na etacie czy przedsiębiorstwo własne, umówmy się, często na etacie też ludzie zarabiają bardzo duże pieniądze i może być to forma inwestycji nie tylko dla osób, które prowadzą firmy, tylko dla każdego tak naprawdę, tak? Tak. 199 000, upraszczając już, żeby nie robić, że niech to będzie 200-250 000 taki przedział. Jasne. My też ostatnio w ogóle wyprowadziliśmy w ostatniej, naszej najnowszej kamienicy numer 4, taką formę mini ratek. Ja wiem, że to nie jest oryginalna nazwa, jest mi głupio, że taką nieoryginalną nazwę wymyśliłem. Mini ratki, czyli po prostu dzielimy cenę przez 24 takie raty i co miesiąc klient sobie płaci, czyli może płacić 8, 9, 10 tysięcy miesięcznie. No i ktoś teraz powie, no dobra, no ale to jest dużo pieniędzy na miesięcznie. Ja mówię, okej, no nie zawsze, bo wakacje drogie parę razy do roku, za drogi samochód, leasing i już te 8 tysięcy jest uzbierane. I życie to sztuka wyboru. Takich klientów, którzy to rozumieją, gdzieś przyciągamy, że lepiej sobie te pieniądze, że się tak wyrażę, włożyć w mury i mieć, i to nie przekracza, taki zakup nie przekracza, to nie jest już Warszawa, gdzie trzeba mieć 500, 800, milion, tylko można mieć mniejszą kwotę i zamknąć to w murach i mieć raz na zawsze. A mógłbyś w takim razie też powiedzieć, ile mniej więcej, bo to też mnie od razu zaciekawiło, bo to są malutkie mieszkania, ale w tych kamienicach mógłbyś podać jeszcze mieszkanie średnie, czy nie wiem, dwupokojowe i większe też są, czy nie? Tak, oczywiście są. Natomiast my staramy się wydzielić, bo to jest też ciekawe, ja to często powtarzam, ale powtórzę jeszcze raz, że w Polsce kupuje się nieruchomości na metry kwadratowe, ale już wynajmuje się na pomieszczenia, czyli dwupokojowe mieszkanie, jednopokojowe, trzypokojowe i teraz metraże się różnią. Jeżeli mamy mieszkanie dwupokojowe, które ma 40 metrów i dwupokojowe, takie jak u nas jest 25 metrów, to już w momencie kupna wydajemy 15 metrów kwadratowych za dużo w stosunku do jakby produktu, bo na rynku najmu filtrujemy sobie, chcę znaleźć ładne mieszkanie dwupokojowe. I teraz ja to nazywam nazwałem nadmetrażem mieszkań na wynajem. No po co nam 40 metrów, skoro możemy mieć 25? Kupujemy tańsze mieszkanie i to jest też ta słynna walka rozumu z sercem. To znaczy serce mówi, ja bym takie ładne mieszkanie kupił 40-metrowe, bo sam bym w nim nie chciał mieszkać. A u nas jest 25, więc odpowiadając na twoje pytanie, to jest bardziej przedział między 200 a 350 tysięcy, 400 to już są takie, powiedziałbym, większe, ale te najmniejsze jednak to są takie pewniaki, które właściwie znikają z rynku najmu od razu. W Warszawie teraz kupić mieszkanie dwupokojowe i to ja nie mówię o jakimś ścisłym centrum, to jest milion, tak. To jest lekko, tak? Tak. Więc metr średnio chyba w granicy 17-18 tysięcy. Tak, ale to wiesz, też jest wolumen właśnie, bo dochodzi, jak masz mniejsze mieszkanie, to cena metra nie ma większego znaczenia już, bo ono ma znaczenie, jak kupujesz 60 metrów. Jak kupujesz 15, to cena metra już nie jest tak aż istotna. Owszem, jego remont jest rzeczywiście dużo droższy, bo nadal musimy jedną łazienkę, jedną kuchnię, te same meble tam
wcisnąć, bo robimy mieszkania pod klucz, tak, bo żeby też to powiedzieć, to są mieszkania pod klucz tej ceny. Ja widzę tutaj wasz katalog, tak? I zdjęcia, które też wcześniej pokazywaliśmy, ale i też chętnie pokażemy. No wykończenia tych mieszkań pod klucz, no naprawdę nie są takimi mieszkaniami, nie wygląda to absolutnie tanio z jakichś takich, wiesz, najnowszych materiałów, wygląda naprawdę solidnie i sensownie. Ja nie mówię tego, że zachwalam w jakiś sposób, staram się być naprawdę obiektywny. Patrząc nawet na drzwi wejściowe tych kamienic, to one też są, wiesz, no wyglądają na drewniane, wyglądają ze smakiem i wygląda to naprawdę no nieźle, tak? Jestem pod wrażeniem, więc dobrą robotę robicie. Oczywiście, jak będziecie w Łodzi, to będziemy, słuchaj. To chętnie zaproszę. Tak, wiecie, bo to jest zupełnie inne, to jest właśnie, znowu przejdźmy do jakiejś wartości dla widzów. Jeśli robisz biznes i opierasz go o polecenie, o dobre słowo, to jest to bardzo trudne na początku, ale później jest bardzo łatwe, bo my właściwie nie pozyskujemy klientów w ogóle w takiej tradycyjnej reklamie, bo nie musimy, bo mamy polecenia, czyli wykonaliśmy tą bardzo ciężką, taką ja to nazywam pracą u podstaw na początku, czyli jest dobry produkt, dobrej jakości. I jeśli my ściągamy ludzi z jakiegoś swego otoczenia, jeżeli kupuje klient, który u mnie gra 20 lat w piłkę, to ja nie mogę mu wcisnąć tanich, najtańszych drzwi z marketu, tylko musimy wstawić dobre, markowe drzwi firmy na literkę G. Tak? Też, na przykład. I tą jakością właśnie znowu idźmy do wartości. Nie grajmy ceną, grajmy jakością, nie grajmy reklamą, grajmy właśnie poleceniem. Bo jaka jest różnica? Zobaczcie teraz prosty przykład. Na rynku są firmy, które działają tak jak my, sprzedają mieszkania, to one są na rynkowej jakiejś liczbie. Jeżeli firma X, z którą gdzieś tam konkurujemy, chociaż ja nie uznaję takiego słowa, ale powiedzmy, to ona inwestując, nie wiem, setki tysięcy złotych w reklamie gdzieś musi odjąć, tak, żeby wyjść na tą samą marżę, no bo się nie da tego inaczej. Gdzie może uciąć tą marżę? No tylko i wyłącznie na jakości, tak, tą cenę. A my jakby podciągamy jakość, ale nie inwestujemy w reklamę. I to jest na początku trudne, ale jak już się złapie tą różnicę i to po prostu poleci, więc to jest też takie do was jakby stwierdzenie, że jeżeli prowadzicie biznes, to inwestujcie w relacje, inwestujcie w to zaufanie, które rośnie klient, a później to wam wróci. To jest wolniejsza rzecz, ale dużo skuteczniejsza. To właśnie to może tym sposobem przejdziemy płynnie do pytania o porady dla przedsiębiorców. Ja myślę, że dwie to już bym wyłuskał. Jedna to iść pod prąd, robić rzeczy, których nikt się nie chce podjąć, bo też niewielu chyba jest, czy niewiele było do tej pory prywatnych podmiotów, które się podejmowały rewitalizacji. Ja myślę, że a w ogóle właśnie występując, już dzisiaj się sam cytowałem, więc się zacytuję jeszcze raz. No mniej więcej tak było, bo to było zakończenie tego wystąpienia. Ja do zgromadzonych młodych ludzi, przedsiębiorców powiedziałem tak, pamiętajcie, jeśli na tej sali nie ma widowni, nie ma kurtyny, nie ma aktorów, to nadal może być teatr. Jeżeli w jakimś pomieszczeniu nie ma stołów, nie ma kuchni, nie ma kucharzy, to nadal może być restauracja. Bądźcie uważni i patrzcie, co się dzieje, dlatego że my czasem nie dostrzegamy tego biznesu, a biznes bierze się z potrzeby. To znaczy tam, gdzie jest potrzeba, może być biznes. Jeżeli robimy biznes dla biznesu, dla pieniędzy, to prędzej czy później to gdzieś nie pójdzie. Jeżeli mamy grupę docelową, ludzi, którzy mają jakąś potrzebę i my tą potrzebę im rozwiązujemy, to sky is the limit, nie? My w nieruchomościach, ja często to powtarzam, że ja jestem zawsze na aktach notarialnych. To jest naprawdę ciężka praca, bo tych aktów było kilkaset w ostatnich czasach i teoretycznie mógłbym oddelegować kogoś do tej czynności, ale tego nie robię, bo wiem, jak to jest ważny moment dla ludzi, którzy powiedzmy uzbierają te 200-300 tysięcy i przychodzą na ten akt i my jesteśmy takim powiedzmy przewodnikiem, kimś tu stoi przed lasem, las jest czarny i my mówimy spokojnie, ja cię przeprowadzę, tak, ja znam te wszystkie ścieżki, ja wiem, że będzie dobrze, bo na tych aktach ludzie płaczą, ludzie się śmieją i nie z tego powodu, że coś się dzieje, to jest po prostu gigantyczne emocje, bo on te pieniądze uzbierał, to są jego ciężko zarobione pieniądze. I ja czuję tę odpowiedzialność, ale też z drugiej strony uśmiechem i tą obecnością podczas tego aktu powoduje, że dla niego to jest łatwiejsze. Analogicznie tak samo jak jest w rozmowach. Ja odbieram telefony od klientów, z nimi rozmawiam i mam wrażenie, że to jest tak ważna rzecz, inwestowanie, nieruchomości tak poważna. To nie jest sprzedaż ziemniaków, to nie jest sprzedaż, nie wiem, telewizorów, tak, czy rzeczy,
czyli bycie bliżej klienta, bo mieliśmy jakieś rady dać, więc bycie bliżej klientów. Kolejna rzecz, która mi się przypomina, to na przykład właśnie te mini radki, o których powiedziałem, one nigdy by nie powstały. Wiecie, dlaczego one powstały? Bo podczas jednej rozmowy piłkarz wziął kartkę i mówi tak, wiesz co, 200 000 to ja nie mam, ale jakbym co miesiąc ci płacił 20 000, to przez 10 miesięcy mógłbym to kupić. Tak myślimy, kurczę, no to czemu nie, tak? No przecież to dla nas jest to samo, tak? To jakby w przestrzeni budowlanej to jest tylko kwestia cash flow. I powstał produkt. I ten produkt nigdy by nie powstał, gdybym ja zatrudnił handlowca, bo to żaden problem, tak? No stać nas na to, żeby był jeszcze handlowiec, pokazywał, tylko że on nie wyłapałby tego od klienta, nie wprowadziłby tego produktu, więc moja rada jest taka, że sprzedawajmy samemu. Dotąd, dopóki możemy, dotąd, kiedy skala nie jest już tak duża, że się nie da sprzedawać samemu, bo to jest taki moment w życiu przedsiębiorcy i myślę, że to jest taka wartość, wtedy jesteśmy bliżej ludzi, bliżej klienta, bliżej jego potrzeb. Słuchamy też o jego problemach i tych, które... Tak. Wiesz co, powiem Ci, że na początku rozmowy z jednej strony było mi przykro, że trafiłeś na problem w postaci tego Mokotowa i tej złej historii, a teraz odczuwam radość ze względu na to, że gdyby nie wydarzyła się ta gówniana sytuacja, to ty byś być może dzisiaj nie chodził na te akty notarialne, wiesz? Tak. Ja rozmawiając z tobą czuję, że ty po prostu naprawdę bierzesz za to odpowiedzialność, że nie gadasz tylko, że pewne rzeczy robisz. No, rozmawialiśmy ostatnio w Muszynie u Łukasza Smolarskiego, którego Pozdrawiamy, serdecznie pozdrawiamy, ale też nie ukrywam, że pamiętam, że mi to mówiłeś i fajne, bo to jest tożsame z tym, co mówiłeś wtedy, a trochę czasu minęło i za to szacun, naprawdę. Gratuluję, że masz takie podejście. Bo wiesz co, uświadomiłeś mi chyba podczas tej rozmowy, że znam trochę osób, które nie inwestują na przykład w nieruchomości, dlatego że mają dużo swoich złych doświadczeń biznesowych, niekoniecznie z nieruchomościami. Ale słyszą na rynku gówniane sytuacje, z którą ty się zderzyłeś, że ktoś ci przychodzi i mówi, że pana mieszkanie zostało sprzedane komuś innemu. Ty myślisz... Tak, twoje, za które już zapłaciłeś. Moje? Przecież ja zapłaciłem. Jak można sprzedać moje mieszkanie, tak? No tak, oni sprzedali je 2 razy drożej. Dokładnie, nie? Więc wiesz, sobie, no ale budzisz się, dostajesz po prostu, wiesz, zimny kubeł wody. I wracam do tego, że sobie myślę, że masz fajny produkt, który, jeśli ty bierzesz za to też odpowiedzialność, czyli sprzedajesz to komuś w sposób taki, gdzie ty markujesz to swoją marką osobistą, obojętnie czy to robisz sam, czy to robisz z wspólnikiem, ale jesteś tam w tym do samego końca, to uważam, że to jest bardzo fajny gotowiec znowu do tego, żeby ci ludzie, którzy obawiają się dzisiaj zainwestować w nieruchomości, żeby spotkali kogoś takiego jak wy. Bo uważam, że wejście w to i na zasadzie dania, słuchaj, faktycznie mam pieniądze, jestem gotowy może faktycznie po takim spotkaniu, czy po takiej rozmowie, jeśli ty to ciągniesz, ja się na tym nie znam, nie chcę się znać, ale chciałbym ci na przykład zaufać, tak? Po prostu poprowadź mnie za tą rękę, tak jak powiedziałeś o tym lesie. To powiem ci, że ja przyznam się szczerze, no znam parę też osób, które zajmują się nieruchomościami i szczerze nie wiem, czy oni do końca też... To jest na pewno coś, co was wyróżnia, moim zdaniem. Chociaż może tego nie wiem, tak? To jest stopień delegowania. Tak. Tak, bo my jesteśmy w takim, wiecie, bo to znaczy bardzo miło to, co oczywiście powiedziałeś. My żyjemy w takim świecie właśnie tego delegowania. Znam bardzo dużo firm, które no właśnie inwestują w tą reklamę, delegują i to oczywiście jest to dobra droga tak co do zasady, ale jednak, żeby ją dobrze wykonać, to tylko nieliczni to potrafią. Delegowanie jest szalenie trudne. Za dużo powiedziane, że jestem przeciwnikiem delegowania, bo też oczywiście delegujemy, ale myślę, że jest jakaś pewna granica, którą często firmy przekraczają, bo jest taka moda, tak? Teraz jest moda, że ja nawet nie będę tego trzymał, zapisywał, bo ja to komuś delegowałem. No, są pewne granice tego delegowania i myślę, że te osoby się oddalają od swojej firmy, nie znają tych problemów i gdzieś to tam idzie. Jeszcze właśnie z tych, o czym ty już też gdzieś tam powiedziałeś, to jest takie magiczne słowo, które chyba dzisiaj nie padło, które jest dla mnie szalenie ważne, to jest zaufanie. Bo z zaufaniem to też mówiłem na jednym wywiadzie, ale też powiem, też zacytuję samego siebie, a niech będzie. Wiecie, jak zrobić taki piękny zielony trawnik jak pod pałacem Buckingham w Londynie?
O, dawaj. Trzeba kosić, podlewać i nawozić i tak 200 lat. I to jest właśnie o budowaniu zaufania, że tego się nie da zrobić w tydzień. Tylko 200 lat. Tak, tylko tak. Nie da się tego zrobić tak szybko, nie da się zostać milionerem po weekendowym szkoleniu online. Trzeba przejść, ubłocić sobie te buty, utytłać się. Ja wiem, że to jest niemodne w dzisiejszych czasach, że ludzie by chcieli już tak za pół roku już być wolnym finansowo. No i co później myślisz, no i dobra, no i taki gość ma tam 30 lat i mówi, że jest wolny finansowo i przychodzą dzieci i przeżrą jego majątek po prostu, tylko on zejdzie z tego świata, zjedzie do zajezdni, to tego majątku nie będzie. Ja wychodzę z założenia, że po to trzeba tworzyć biznesy i my w ogóle, zauważcie, my jako Polacy jesteśmy w przeciwieństwie do takiej chociażby kultury anglosaskiej, gdzie ta... long term. Tak, gdzie te old Majątki money, budują dokładnie. Dlaczego? pokoleniami. Dokładnie i ten element sukcesji, tego budowania, że ci przedsiębiorcy powiedzmy z lat 90. chcieli się tam, wiecie, nachapać, no komuna upadła, to my jedziemy. A teraz mam wrażenie, że ci, którzy już teraz wchodzą, mają większą świadomość i jest szansa na tą taką kontynuację. My, właśnie nie nasze pokolenie, tylko to trochę młodsze, to będą pierwsi beneficjenci takiej pokoleniowej zmiany. Czyli ci ludzie z lat 90. będą odchodzić z tego świata i będą zostawiać za sobą majątki, zostawiać firmy. Wiecie, ile osób, bo to jest ostatnie zdanie na temat sukcesji, bo to jest w ogóle mistrzostwo. Wiecie, ile zrobili badania, ile osób, dzieci, dużych przedsiębiorców chce kontynuować dzieło swoich rodziców? 15 może na pewno mniejsze. 9 czy 8, tak? Tak. Mówimy o takich liczbach. Słuchajcie, to jest dramat. Ale teraz nie 9 na 10, tylko na... Tak, no, 9%, tak? 9% na czyli 100. co dziesiąty Ma problem. dziecko 10 firma przedsiębiorca. nie będzie pokoleniową. Tak, że 9 na 10 firm po prostu może paść z tego względu, że nie będzie. I teraz się zastanówmy, po co my tyramy, tak? Po co to robimy? No właśnie po to, żeby coś zostawić przyszłym pokoleniom i my tak się staramy właśnie tworzyć naszą firmę, która ma z założenia nas przeżyć. To ma być jakiś tam system, wzajemne relacje. Ci dzieci naszych klientów i nasze mają się po prostu znać i wtedy będzie im trudniej podjąć decyzję o sprzedaży, bo będą uwikłani w te relacje sąsiedzkie, bo za ścianą jest ktoś, kto też I jest może też Ktoś, będą kogo myśleć lubię o po prostu, przyszłym pokoleniu, nie? O swoich dzieciach. Tak. I to też jest chyba takie fajne, żeby myśleć, czasem właśnie wyprzedzać pewne rzeczy i myśleć, co się będzie działo. Może ja już mam po prostu bliżej niż dalej, tak myślę. Nie, no bez przesady. Ten pomysł, czy ta porada dotycząca Buckingham, no to nie jest szkolenie online w weekend, nie? No tak, Tylko taka tak, stara, tak, klasyczna szkoła. tak. Znaczy, wiecie co, no, myślę, że ta klasyczna stara szkoła będzie zawsze chyba w modzie i to nie jest przypadek, bo zmienia się moda, zmieniają się różne sytuacje życiowe, gospodarcze, geopolityczne i tak dalej, ale jednak pewne wartości ludzi, szczególnie mających właśnie old money, czy mających jakieś pokoleniowe pieniądze, przygotowują się ich w odpowiedni sposób do wejścia po prostu w posiadanie. I wiesz co, fajnie, że jesteście po tej stronie, gdzie pomagacie w pewien sposób ludziom, moim zdaniem obojętnie z jakim portfelem, ale albo w formie raty, albo w formie małych inwestycji, no bo umówmy się, to nie jest inwestycja w Warszawie, tak jak sobie powiedzieliśmy. Tu często wkład własny, który musisz wnieść, to jest często Podobne więcej kwoty, albo tak. podobne kwoty, które tam masz za gotówkę kupione mieszkanie i już masz przychód pasywny, już jakieś pieniądze na ciebie zarabiają. I teraz idę sobie w tym kierunku, że chciałbym właśnie cię zapytać, czy każdy, no bo ja trochę sobie na to odpowiedziałem, ale czy twoim zdaniem i to, co wy robicie z twojego punktu widzenia, doświadczenia, czy każdy może zajmować się tymi nieruchomościami, każdy może je mieć? To znaczy rozdzielmy dwie rzeczy, bo ja bym chciał właśnie jeszcze tak przy okazji tego pytania obalić jeden mit, który pokutuje na rynku nieruchomości. Bardzo często osoby nazywają w tak zwane flipowanie, czyli ten obrót nieruchomościami, inwestowaniem w nieruchomości. No nie zgodzę się z tym, to nie jest inwestowanie w nieruchomości, bo jeśli bym kupił tanio 100 telewizorów i je sprzedał drożej, to jest handel telewizorami. Tak samo jest z mieszkaniami. To jest obrót, to jest handel.
i nie ma w tym nic złego, bo ja akurat jestem po tej stronie, która uważa, że zdrowy flipping, dawanie wartości jakimś pięknym mieszkaniom, sporo znajomych fliperów, którzy robią takie piękne rzeczy, że w Warszawie na przykład przepiękne mieszkania, ale to są cuda. Więc oddzielę tych złych fliperów i dobrych, ale chciałem obalić ten mit, że flipowanie czy obrót nie jest inwestowaniem. Inwestowaniem jest to jest kupowanie mieszkań na wynajem. To jest inwestycja, czyli coś, co ma tobie przynieść pasywny przychód. Czy nieruchomości są dla wszystkich? Jeśli mówimy o inwestowaniu, o tym flipowaniu, to odpowiedź brzmi nie, tak, że to jest jednak poważny i bardzo taki intensywny biznes. Jeśli mówimy o kupowaniu nieruchomości, no jakby trafiliście na kogoś, kto jest szowinistą nieruchomościowym. Ja nie posiadam żadnych innych dóbr poza nieruchomościami. Poza tą jedną działką. Nie mam żadnych kryptowalut, nie mam akcji, ja z tego jakby wyrosłem i nie chcę też tak wprost mówić, że to jest złe, prawda, żeby też to źle nie zabrzmiało, ale więc odpowiedź na wasze pytanie odnośnie, czy tak, że nieruchomości są dla wszystkich. Często właśnie się mówi, to kolejny mit obalmy, że nieruchomości są dla ludzi bogatych. No nie, nieruchomości są dla ludzi zaradnych finansowo. I niech to bardzo dobrze wybrzmi, prawda? Ładne. Jeśli ktoś oszczędza, żyje oszczędnie, nie wydaje tych pieniędzy i jest w stanie sobie kupić mieszkanie, wcale nie musi być bogaty. On idzie w kierunku wolności finansowej, a bycie bogatym to jest, wiecie, no, czy Robert Lewandowski jest bogaty, tak? No pewnie tak, no ale jak już pojedzie na wakacje do Ronaldo, to który z nich jest, bogaty, a który jest biedny, prawda? No właśnie. I tak dalej, to moglibyśmy się w tym bawić, więc tak, nieruchomości zdecydowanie są dla wszystkich, są takim dobrem, bym powiedział, które jest, to będzie kontrowersyjne, niedoceniane, że bardzo dużo ludzi zestawia to na przykład, nie wiem, z inwestowaniem w złoto, w jakieś akcje i tak dalej, a zapominamy, czy funduszy, czy jakieś właśnie, czy tych, zapominamy o jednej ważnej rzeczy, że jak nieruchomości wkłada się 200 i po 10 latach się wyjmuje powiedzmy 300, to trzeba pamiętać, że ta różnica to jest tylko i wyłącznie zasypanie inflacji, a zysk jest ponad to, czyli jeżeli wynajmujemy to mieszkanie, mamy ten zwrot tam 6-7% z tego, to jest twój zysk. I teraz ktoś, kto porównuje, że włożył 200 000, nie wiem, w fundusz i wyjął 300, porównuje to samo z nieruchomościami, gdzie tu jest jeszcze więcej, no to nie jest porównywanie jabłek, to jest jabłka i gruszki, tak? Albo jak ktoś bardziej mówi, że jeden lubi jabłka, a drugi lubi córkę właściciela sadu. No, to życie to sztuka wyboru, tak? Zresztą, co ciekawe, najstarsza nawet firma świata, to jest japońska sieć hoteli, która powstała w roku chyba 960. No to ile to jest stuleci? Mam 11 chyba już teraz. I że wszystkie te najstarsze firmy świata, szukają tej pierwszej dziesiątki, to są związane właśnie albo z nieruchomościami, albo jest tam chyba też kopalnia soli w Bieliczce. O, to ciekawe. No, z 650 lat. I działa nieprzerwanie. No ale chociażby popatrzmy na Ikeę, przecież ona też powstała z nieruchomości tak naprawdę. Oni zajmowali się głównie zakupem działek i wynajmu nieruchomości, a wszyscy kojarzymy ją z meblami tak naprawdę, tak? Więc to... Nieruchomości są stare jak świat, wynajmowane były w czasach okupacji i 2000 lat temu były wynajmowane jeszcze dawniej, więc to jest taki, powiedzmy, rzecz bardzo, bardzo bezpieczna. Oczywiście ona jest mniej płynna, co też nie jest do końca prawdą, bo obniżenie ceny jeszcze trochę, trzeba szybko sprzedać, to też się da. No ale mówię, ja nie jestem obiektywny. Jakby, jeżeli mnie pytacie, w co inwestować, to będę mówił, że w nieruchomości i nie będę w tym obiektywny. I chętnie z kimś podyskutuję oczywiście o przewagach innych. To może komu i jak możecie ogólnie pomóc, albo kto jest dla was klientem? Może to jest bardzo dobre pytanie, bo bardzo fajnie, żeby to wybrzmiało i żebyście to usłyszeli. Komu możemy pomóc? To jest w ogóle mistrzostwo świata, bo w biznesie właśnie, jak komuś możemy pomóc, to jest biznes. Tak? Czy nie pomagamy sobie, tylko pomagamy komuś, pomagamy spełnić. Ja oczywiście już gdzieś w tej rozmowie to padło. Dla nas, naszym klientem jest ktoś, kto rzeczywiście jest specjalistą, gdzieś zarabia pieniądze i on naprawdę nie ma czasu. Mamy specjalistów z branży IT, którzy mogliby się zająć tym,
samemu, żeby zajmować, natomiast on wtedy by straciła jego praca, tak? Więc dla ludzi przede wszystkim świadomych inwestowania, potrzeby inwestowania, my możemy jakby zdjąć z barków tej osoby, która kupuje, tą taką niepewność, gdzie się kupiło. Bo teraz zobaczcie, no kupić możemy, rynek jest gigantyczny, możemy wybrać w setkach tysięcy mieszkań w całej Polsce, tylko że w bardzo niedużej części będzie to, a właściwie to prawie tylko u nas, że za ścianą będzie właścicielem ktoś taki jak my, tak? Czyli ktoś, kto jest świadomy tego i my tak można trochę, to wiem, że to może zabrzmi trochę megalomańsko i w ogóle, ale staramy się przyjmować te osoby do naszego pociągu, może tak po pociągowemu niech będzie, albo na nasz statek, płyniemy sobie razem. Razem jest raźniej, jeżeli za ścianą nie ma jakiegoś, nie wiem, menela, tak, tylko mamy cały budynek pod kontrolą, to wiemy, gdzie ten okręt sobie płynie. Czyli może się okazać, że znajdzie się osoba, której byście odmówili. Nie, to nie jest tak, że byśmy komuś odmówili. Ja myślę, że ta sama osoba podczas takiej rozmowy to bardzo szybko wychodzi. I ja dlatego lubię właśnie rozmawiać, dlatego też mamy jakiś obraz swój i naszej firmy, że do nas trafiają już raczej osoby, które to zrozumiały. Rzeczywiście, no od nas nie kupują fliperzy, chociaż kupują czasem na emeryturę, ale mówimy, że nie jesteśmy tym spekulacyjnym towarem takim. Chcemy mieć spokój w kamienicy, chcemy mieć ludzi świadomych, chcemy wynajmować na długi termin, chcemy, żeby te kamienice sobie były w dobrej kondycji. Ja myślę, że te osoby właśnie oglądając jakiś wywiad, czy czytając, czy patrząc, one same sobie kształtują, aha, nie, to jest coś fajnego dla mnie, tak? Ja się na tym, powiedzmy, tak nie do końca znam. Chciałbym z kimś, kto jakby się gdzieś znam, bo też znając innych sąsiadów, bo to przez polecenia działa w ten sposób, że ktoś ściąga sąsiada do tego budynku, tak? To jest, więc, ale zdarzyła nam się sytuacja rzeczywiście, gdzie żeśmy się rozstali, bo ja mam takie powiedzenie, że klient na siłę to klient na chwilę. I na przykład my nigdy nie robimy takiej rzeczy, że przyjedziecie i raz żeśmy zrobili, to był właśnie ten błąd, ale o tym nie będę mówił publicznie, powiem wam później, dlaczego tak się wydarzyło. My nie podpisujemy umów, że przyjeżdżacie i nie. Obejrzeliście, podoba się wam to mieszkanie, robimy sobie rezerwację na słowo, bo słowo to jest słowo klucz w biznesie. Jedźcie sobie do domu, przemyślcie sobie, przegadajcie z rodziną, za 2 dni zadzwońcie. Bez pośpiechu. I tyle. Tak, dlaczego? Bo jeżeli tego klienta przyciśniemy i on podejmie tą decyzję, podejmie ją pod wpływem jakichś emocji, później będzie żałował. Klient niezadowolony zrobi nam antyreklamę po prostu, bo będzie niezadowolony. Ale nie jest zadowolony z naszej usługi, tylko niezadowolony z decyzji, którą podjął. Siebie samego trochę. Tak. I ja właśnie wolę w ten sposób to zrobić i to powoduje, że jakby nie naciskanie na klienta, że on może sobie zdecydować, bo fajnie jest sprzedaż, tak, no kurczę, no jest klientem, go podpiszmy i idźmy. Ale znowu, no dajmy mu trochę oddechu, niech sobie przemyśli i przyjdzie i tę umowę podpiszmy za 2 dni. I tego się naprawdę trzymamy. Wiem, że pewnie teraz się niektórzy pukają w głowę, bo masz klienta, to go duś. No i ja uważam, że martwy klient to zły klient. Nie będę dusił klienta. Niech on sobie spokojnie tam przeanalizuje. Dokładnie. Ja jestem tego samego zdania i uważam, że wartość obroni się sama. Tak. I ta jakość wychodzi po prostu obopólnie, nie? Tak. Więc odpowiadając, możemy pomóc wszystkim tym, którzy czują się, że jest ogrom decyzji do podjęcia, że trzeba kogoś, kto właśnie gdzieś pomoże w tej decyzji i że nie będą sami, bo my nie jesteśmy klasycznym deweloperem sprzedaj i uciekaj, no tylko jesteśmy na tych budynkach. Jeżeli mamy tam swoje mieszkanie, jeżeli nasi znajomi, rodzina, przyjaciele, klienci z innych firm mają tam, to my jesteśmy, złe słowo, w cudzysłowie, uwikłani w takie, wiecie, no ja nie będę, jak jesteś moim klientem i grasz u mnie 20 lat w piłkę, to nie będę robił hały, no bo powiesz, halo, tak? Znamy się, kurde. Tak. I o co tu chodzi? Oczywiście to nie jest, żeby też nie zabrzmiało, nie wiadomo jak. Jasne. Też są problemy i w ogóle w biznesie są problemy. Ja uważam, że nie sztuką jest, że nie ma ludzi nieomylnych. Sztuką jest tego, jak z tego wyjść, jak ten problem rozwiązać. No zrobiliśmy błąd, okej, przepraszam, jak możemy go naprawić, prawda? Żeby też nie wyszło, że kryształowie bezbłędni przyjechali. Nie. Jasne. Błędy to jest ludzka rzecz w biznesie.
bardzo często popełniamy błędy. Słuchaj, ale to czy ja też dobrze rozumiem, bo nie wiem, czy taka usługa u was jest, ale gdyby kupić u was takie mieszkanie nawet małe, typowo pod wynajem, tak? Albo faktycznie dla kogoś, kto gdzieś tam pracuje, mniej zarabia i po prostu chce tam mieszkać. Ale ja myślę pod kątem wynajmu. To czy macie taką usługę, że nie dość, że kupi się u was mieszkanie, to wy możecie pomóc, nie wiem, z wynajmem, ogarnięciem tego pilnowania? Tak, właśnie rzeczywiście To jest to takie dobrze No właśnie, powiedziałeś. bo to nie wybrzmiało, Tak, nie? nie wybrzmiało jak najbardziej. Mamy zespół ludzi, który zarządza tymi mieszkaniami. Zarządzanie jest zupełnie bezinwazyjne, czyli jedyne dwie rzeczy, które trzeba zrobić, to na samym początku zdecydować, czy mamy iść mocno, wysoko, czy chcemy tą cenę atakować, bo w najmie to wiecie, to jest jakieś ruchome rzeczy, a drugie to trzeba sprawdzać, czy są pieniądze, bo wszystkie pełnomocnictwa, klient nie musi się pojawiać. Mam klientów, nie lubię tego, ale są klienci, którzy kupują online. Bardzo rzadko się, najczęściej, no to wiadomo, jak ktoś jest z drugiego kontynentu, czy gdzieś z daleka pracuje, ludzie naprawdę prowadzą poważne biznesy i dla nich wycieczka do Łodzi czasem nie wchodzi w grę. Nie jest priorytetem. Tak, więc można to zrobić, ale ja wolę zawsze, żeby jednak klient przyjechał, obejrzał. Natomiast rzeczywiście zarządzanie jest bezinwazyjne dla klienta, on ma po prostu tylko mieć przychód. Czyli poczekaj, czyli tak, jak kupujecie, to kupujecie całą kamienicę, całą remontujecie pod standard wasz, który sobie założyliście pod klucz, żeby cała ta kamienica była po prostu wedle waszego jakiegoś tam poziomu, który sobie założyliście i jakości. Druga rzecz, możecie sprzedać mieszkanie i może sobie tam ktoś mieszkać, a może ktoś To jest dobre pytanie, bo jakby dokończysz za chwilę, ale właśnie, wiecie, to jest właśnie ta klasyczna różnica, że w naszych, oczywiście jak ktoś się uprze, to może, ale znowuż my kierujemy produkt do inwestorów, którzy chcą wynajmować. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego? Bo jeśli mamy na przykład, nie wiem, rodzinę z dziećmi, która kupi mieszkanie, to oni mają inne potrzeby niż najemca. Najemca będzie chciał stojak na rower, rodzina będzie chciała piaskownicę dla dzieci, tak? Tak upraszczam te rzeczy. Czyli ten statek znowu nie płynie. Klasyczny spór na osiedlach. No. Tak. Więc my tworząc taką kamienicę mamy najemców, także możesz dalej punktować, no to ale właśnie o to chodzi, tak? Czyli przychodzimy do was tak naprawdę po gotowy produkt. Tak. Czyli gotowym produktem może być zakup tej nieruchomości, możemy sami nią zarządzać, rozumiem? Tak. Jest to oczywiście możliwe. A możemy sobie ją zakupić z pakietem obsługi z waszej strony i nic nas nie interesuje. Wkładamy kasę, dostajemy kasę co miesiąc jakąś tam za po prostu wynajem. Czy wy w takiej sytuacji w jakiś sposób gwarantujecie, że za okres 12 miesięcy będzie jakieś stałe fee z konkretnego mieszkania, no bo jakaś część jest waszego wynagrodzenia, z tego rozumiem też, tak? No nie robicie tego za darmo. Zarządzanie rzeczywiście takie klasyczne, bo rzeczywiście od tego żeśmy wychodzili, bo w ogóle skąd się wziął ten pomysł? Tak? Pamiętajmy, że była my żeśmy jakby klientom powiedzieli, no nikt nie wynajmuje mieszkań, a wy chcecie nam sprzedać. No nie, to dobra, to macie, 3 lata będziemy wynajmować od was, tak? Więc to rzeczywiście od tego żeśmy wyszli, natomiast zarządzanie jest, powiedziałbym, bezpieczniejsze dla klienta. Dlaczego? Dlatego, że to ty jako klient możesz zdecydować. My na przykład mówimy, między, nie wiem, 1300 a 1500 jest średni wynajem takiego mieszkania. I teraz, jeżeli jesteś klientem, który jest taki, powiedziałbym, spokojny, ja wolę mniej znaczy więcej, no to wypuścimy za 1300 i następnego dnia mieszkanie jest wynajęte. Pustostan nie istnieje w takim przedziale. Ale może, że masz nutkę hazardzisty. Na przykład spróbujmy 1550, a może się znajdzie klient. No i wtedy następuje pustostan, bo to też chciałem wam powiedzieć bardzo czegoś. W nieruchomościach na wynajem nie istnieje pustostan. Znowu, będzie to kontrowersja. No istnieje. Ale dlaczego istnieje? Dlatego, że ktoś daje nierealną cenę. Ja wychodzę z założenia, że lepiej jest obniżyć cenę i mieć wynajęte, niż 5 miesięcy czekać na klienta. Wiesz co, ale też doszedłem do takiego wniosku z twojej wypowiedzi, że tak naprawdę dla was klient może być nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Tak. I z racji tego, że nawet gdybyśmy się skupili tylko na Polsce, czyli z innego miasta, no to realia rynkowe wszędzie są zupełnie inne, umówmy się. One mogą być podobne, ale jednak są inne. Tak. Inaczej reagują najemcy w takich miejscowościach jak Łódź. Jeśli jesteś z Poznania, Warszawy, no to realia tu, a tam są kompletnie inne. I z racji tego, że wy
dajecie gotowy produkt, to dajecie jeszcze tą wygodę, że no wy poruszacie się po tym rynku już jakiś czas i wiecie, z czym można się mierzyć, więc możecie dać komuś ramy, więc na koniec to jest wartość taka, uważam, znowu dodana, no bo Nie trzeba samodzielnie filtrować. no, nie masz na to czasu. W mieście, gdzie nie mieszkasz. Nie? Powiedziałeś o IT, powiedziałeś o kimś, kto mieszka na innym kontynencie i na koniec umówmy się, no nawet przyjechanie tutaj to jest utrata korzyści, to jest koszt alternatywny. Może się okazać, że on te 200 000 to właśnie zarabia jakimś biznesem siedząc przy stole. No tak może być, no tacy są ludzie czasami, tak? Więc wiesz, no jest to zupełnie zrozumiałe. To jest fajne, to widzisz, dlatego chciałem o to dopytać, bo to jest ciekawe. Czy to są po prostu gotowe produkty w różnej skali, w zależności od tego, ile chcemy zainwestować? Ile można najwięcej zarobić na małym mieszkaniu w skali rocznie, ogólnie, jakoś jeśli możemy to podać? I ile możemy zarobić najlepiej może, czyli na jakim mieszkaniu z Twojego doświadczenia w Waszych kamienicach? To jest ciekawe pytanie, to od drugiej strony zacznę, bo ROI, czyli zwrot z inwestycji, to jest nazwanie ryzyka. I teraz jeżeli mówimy, bo my mamy dwa typy produktów. Jeden to są Kamienica Piłkarza 1, 2, 3, 4, ale mamy też właśnie 3 kamienice, które są projektami pobocznymi, które są tańsze. I w tych kamienicach, załóżmy, robimy pod klucz mieszkania, wymieniamy wszystkie instalacje, dużo remontujemy, ale na przykład nie robimy elewacji. Co to powoduje? Że cena mieszkania spada, a my tą elewację robimy w najbliższych 5 latach. I teraz na tego typu inwestycji ROI będzie wyższy, dlatego że ryzyko z tym związane, że my może tej elewacji nie zrobimy. Znaczy ja wiem, że zrobimy, bo tam są też nasze mieszkania, ale wy jako klienci możecie tego nie wiedzieć. Nie mieć tej pewności. I dlaczego właśnie te gotowe produkty, które są takie ładne i tak dalej, one będą miały troszeczkę niższy ROI, to żebyście jakby złapali, na czym to polega. I teraz jeżeli mamy też inwestycje takie, których tak raczej nie sprzedajemy, bo one są obarczone jakimś tam powiedzmy ryzykiem, czy takimi rzeczami, tam ROI będzie jeszcze wyższy, prawda? Czyli to jest nazwanie tego. Jeżeli chcemy przełożyć to też jest fajnie, że to powiedziałeś i niech to też wybrzmi, liczmy swoje zyski w skali roku, to znaczy czy w biznesie, czy w życiu, więc te najmniejsze małe mieszkania po zarządzaniu powinny przynosić około tam 12-14 tysięcy w skali roku. To te większe, powiedzmy trochę większe, to powiedzmy powinny przekroczyć około 20 tysięcy. Tak? I teraz mówimy jakby, bo znowu, jeżeli weźmiemy bez zarządzania, spróbujemy sami, to jest duża szansa, że będziemy mieli jeszcze wyżej, tak? No, tylko że jeden pustostan powoduje zjazd tego, a drugi miesiąc pustostanu, czy jakiś błąd, nie wiem, w tym jak... W skali rocznej? To po prostu zjeżdża twój ROI, wali pyskiem o ziemię i... To tu polecam widzom, ja się na swojej skórze nauczyłem. Rób to, na czym się naprawdę znasz, co potrafisz, co wiesz, jak do tego dojść i tak dalej. Jeśli chcesz coś zainwestować, cokolwiek zrobić, idź do kogoś, kto się naprawdę na tym zna. Najlepiej z polecenia do kogoś, kto po prostu przekaże nam po prostu tą największą wartość. Czyli ktoś często robi jakiś research i z takiego polecenia, uważam, z takiej rekomendacji wychodzą najlepsze rzeczy, tak? I my też, nie wiem, sami księgowości nie robimy, nie wiem, dużo rzeczy robimy jakiś tam outsourcing po prostu, ale on jest świetny, tak? Bo znowu ktoś zajmuje się swoją działką, na której się po prostu stricte zna, śledzi ją, organizuje i tak dalej. To jest właśnie wasza branża, w której też pokora przed tym, że wy nie wiecie wszystkiego, bo się nie chcemy wiedzieć. Tak? Ale jesteście specjalistami w jakimś wycinku, w którym jesteście najlepsi, ale gdzieś z boku konsultujecie się z kimś, kto tam jest najlepszy. I na tym polega to życie. Nie da się mieć całej wiedzy w jednym małym Dlatego istnieją warsztaty samochodowe, a nie punkty napraw to samodzielnie. Na przykład, dokładnie. I w tej kwestii, widzisz, delegowanie jest fajne, więc jeśli sobie to delegujemy, inwestycje. Zaufałem, dobrze gościowi z oczu patrzy, zrobiłem research, okazuje się, że nie jedna osoba mówi, tego faceta bym polecił, czy tą firmę, to uważam daje wartość dodaną.
zawsze można zrobić, uważam, pilota, można zacząć od jakiejś małej inwestycji. Tak. Bo Łyżeczką, a nie chochlą. tak, no, na przykład słuchaj, jeśli ktoś ma pieniądze, okazje zawsze się trafiają, to nie jest tak, że ich nigdy nie ma, że one są raz w życiu. Oczywiście czasami deale życiowe się zdarzają raz w życiu, to absolutnie. Ale przy takich inwestycjach często, skoro robicie ich tyle, jest 7 kamienic, to będą pewnie i następne, więc uważam, że warto, oczywiście najlepiej niech kupią ile tam się da i tego Wam życzę, ale na koniec uważam, że fajnie nawet się pewne rzeczy sprawdzić, wzajemnie zrobić jakąś wspólną inwestycję i otworzyć sobie drzwi do po prostu szerszych inwestycji, nie? Dokładnie. Szerszych biznesów. Ładniej bym tego nie podkreślił. A, dziękuję, to się cieszę. To się cieszę. W co idziemy? Zbliżamy się tak. Wiesz co, trochę Do też końca. mówiłeś o tym, jakimi zasadami się kierujesz i myślę, że to zaufanie, ten szacunek, relacje bardzo mocno wybrzmiały. Nie wiem, czy chciałbyś coś do tego dodać. Jeszcze, żeby wybrzmiało jedno słowo, które też gdzieś padło, a mianowicie pokora. Ja jestem dużym zwolennikiem, że wiele biznesów w momencie, w którym ta pokora gdzieś uciekła, to i biznesy uciekają. I to znowu jest odniesienie do sportu mimo wszystko, że nie mylmy pewności i braku pokory, bo można być i pewnym i mieć pokorę. Tak? To nie musi być w opozycji. To powoduje coś takiego, że czujemy, że mamy świadomość, że coś może się wydarzyć, że coś się gdzieś zadzieje, że może pójść coś nie tak, bo często właśnie sobie tak myślimy, no dobra, że ktoś tam, nie wiem, gdzieś kogoś oszukał, czy coś się gdzieś wydarzyło. To nie zawsze są złe intencje, to po prostu czasem jest brak pokory, że ktoś po prostu przeszarżował, mówiąc wprost, prawda? I wiele raz znam z racji tego, że organizuję rozgrywki piłkarskie, gdzie gra mnóstwo przedsiębiorców, znam wszystkich, można powiedzieć, w Warszawie, to też znam wiele historii. Te czasami historie są takie smutne i jednak mianownikiem jest brak tej pokory, że... Łatwo się zachłysnąć sukcesem, szybko u niektórych rośnie ego, albo wychodzi prawdziwy ja. Tak. I na koniec okazuje się, że ta pokora, no nie wiem, czy nie jest jednym z takich większych fundamentów sukcesu, nie? No bo wiesz, sukces składa się raczej z wielu porażek, nie? I ta porażka uważam, że uczy absolutnie pokory. Bardziej, że nawet robiąc rzeczy, o których mówisz, 2001, 2008, 2021, to nie bardzo miałeś się kogo zapytać, jak wejść w coś, co wszyscy odradzają. Tak, no szczególnie w czasach, kiedy nie było tych właśnie nośników wszystkich. Ale a propos tego jest takie fajne powiedzenie, że sukces w biznesie zależy od pochodzenia, ale nie od pochodzenia, skąd się pochodzi, tylko że trzeba pochodzić za swoim biznesem. I to też niech tam będzie jakąś wskazówką, że po prostu w biznesie trzeba pochodzić. No, Operator Patryk też się śmieje. Więc... Także biznes zależy od pochodzenia. No, Dobra, tego nie słyszałem, to na pewno wezmę. Będę z tego korzystał. To już chyba padło też. Mówiłeś o tym, z czego jesteś dumny. Tak, już na starcie, chyba, że chciałbyś coś na końcu. Tak, jestem jeszcze z jednej, a właściwie z dwóch rzeczy, a właściwie nie z rzeczy, tylko z osób, bo tak naprawdę mówimy o tym, z czym jesteś dumny. Ja jestem dumny z swoich dzieci, z Tosi i z Alka. To są młodzi ludzie, którzy wchodzą gdzieś tam powolutku w ten świat dorosłości. Ja jestem dumny z tego, na jakich ludzi wyrastają i to jest dla mnie taka największa, bym powiedział, w ogóle posiadanie dzieci zmienia perspektywę, tak? A już jak ma się dzieci, które tam się wchodzą w wiek nastoletni lub są nastolatkami, obserwowanie ich i patrzenie właśnie, gdzie udało się wpoić im tą pokorę, to nie zachłyśnięcie się tego, że pieniądze to nie wszystko tak naprawdę, że warto w życiu być skromnym, że warto komuś pomóc, że mieć empatię wobec drugiej osoby i z tego jestem dumny, że gdzieś tam jako nam rodzinie udało się te dzieci wychować. No, ludzi jeszcze nie mogę powiedzieć, że na 100%, ale kierunek jest fajny i z tego jestem dumny właśnie z takich rzeczy, bo biznes to jest taka rzecz, no wiecie, no, trochę ulotna. No. Fajnie sprzedać jest dużo mieszkań, fajnie jest zarobić, fajnie jest coś,
ale kurczę, to te dzieciaki, to jest też bilet do przyszłości. Jak dobrze, że pożyją, będą żyły w 2100 którymś, no co wiecie, bilet w przyszłość. Nie? Biznesów można mieć 20 różnych nawet, a tyle dzieci to nawet Berlusconi nie miał, więc... Piłkarska parabola była. Dobre, no ale rzuciłeś ten wiek, ten czas 2100. No ale już nie dożyjemy. No nie pomyślałem sobie zupełnie o tym. A nasze dzieci mają szansę, jak będą się dobrze odżywiać, zdrowo prowadzić, sport uprawiać, to prawda, no. To mają szansę dożyć roku 2100, tak? Nieźle. Słuchajcie, no ja też nam życzę chociaż 100. Tylko żebyśmy w dobrej byli formie, sprawni, tacy, żebyśmy mogli z tego życia jeszcze korzystać i nie byli w jakiś sposób uciążliwi dla naszych najbliższych. Ale wiesz co, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję Ci, bo pewne rzeczy mi też... No namieszałeś głowę. Namieszałeś, na pewno namieszałeś, ale też pewne rzeczy otworzyłeś, więc na pewno też się nad tym zastanowię, więc bardzo Ci dziękuję. Kto wie, czy nie spotkamy się na meczu, więc to porozmawiamy jeszcze, więc pewnie bardzo, bardzo chętnie. Zawsze to trochę ruchu. Ale gratuluję Ci dzieci, rodziny, gratuluję Ci chodzenia pod prąd i tego Ci życzę, żebyś to zawsze robił, łapał tych okazji. Gratuluję Ci jakości, którą trzymasz, czuć, słychać i z tego, co słyszałem, to nie są tylko czcze takie gadania, tylko to są realne rzeczy, więc naprawdę gratuluję. Adam, no wszystkiego dobrego. Dzięki, że ja wpadłeś. przede wszystkim bardzo dziękuję. Dla mnie to też jest zaszczyt, naprawdę cieszę się, bo miałem okazję oglądać po drugiej stronie, więc cieszę się, że mogłem też zasiąść tu na fotelu i też dla Was chciałbym powiedzieć, że to jest też niesamowite, że zaczęliście taką rzecz robić, no już trochę to czasu trwa. Jest to, tak rozumiem, też trochę takie wyjście ze strefy komfortu, no bo Wy jako osoby nie występujemy. Nie występujecie, tak? Dla Was to też była jakaś nauka i to jest też ciekawe, bo z drugiej strony nie ma tak dużo osób z Waszej branży, którzy takie rzeczy robią. Nawet nie wiem, czy w ogóle są, więc to jest też ciekawe i to działa taki efekt synergii, no bo też nasi klienci mogą Was poznać i powiedzieć, kurczę, no można, więc ja też Wam gratuluję pomysłu i jakby podejścia i też dziękuję, bo to dla mnie naprawdę bardzo fajna i wartościowa rozmowa. I zapraszamy też na stronę pomaga.my. O tak, dobrze, super. Zapamiętałeś. Tak, widzisz, to wchodzi dobra. jednak wchodzi w nazwę. Jeśli ktoś naprawdę ma ochotę zagrać w takim wyjątkowym meczu, to tam się będą pojawiać takie zaproszenia. Myślę, że Kiedy będzie najbliższa edycja? Myślę, że albo przed wakacjami, albo już po wakacjach zobaczymy, jak się nam uda. Czekamy na jakiś fajny. Mamy pewien pomysł, ale jeszcze musimy troszeczkę do realizacji będzie, ale na 100% taki mecz się odbędzie. Kochani, zapraszamy do śledzenia Adama, zapraszamy do śledzenia i mediów społecznościowych i kamienicy piłkarza.pl. Pokażemy wszystkie linki tam, gdzie będziecie mogli Adama i jego przedsięwzięcia chwycić w łatwy sposób. Serdecznie Wam dziękujemy i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki i cześć. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Dzięki.